Witam ponownie w moim warsztacie. Mam pacjenta DL 650, regulacja zaworów. Chciałem tylko pokazać taką rzecz, którą trzeba bezwzględnie wykonywać w trakcie regulacji zaworów. Jest to, nie wiem czy będzie teraz, nie ma podglądu z kamery, kurde. Jak widać, jest cały zanagarowany. Ktoś tutaj już silikonem oczywiście uszczelniał. Tak uszczelniał silikonem, że uszkodził silikon, rozpuścił w zasadzie gumę, która była tutaj, uszczelniała oryginalnie na zaworkach, i po prostu te zaworki w tej chwili się nie nadają. No, w tym przypadku podlegają wymianie, niemniej należy zawsze przeczyścić kanały, żeby były drożne, żeby zawór nie był oślimaczony, zanagarowany, żeby to było czyste. Wtedy to posłuży dłużej, a jest to dosyć wrażliwy element, który powoduje, że jednak mamy kłopoty w pracy silnika. Mogą to być gaśnięcia na wolnych obrotach, mogą być przerywania przy wyższych obrotach, także warto, żeby ten system tych zaworków PAIR był czysty i sprawny. To był jeden DL, ale teraz mamy drugiego DL-a, z którym troszeczkę poszalejemy. Weźmiemy, to jest mój prywatny sprzęt, więc będziemy troszeczkę przy nim pracować. Sprawa wygląda w ten sposób, że jak go kupiłem, to ciśnienie sprężania na przednim cylindrze było 13 atmosfer, na tylnym cylindrze było 8. W zeszłym sezonie po jeździe nie było tego czuć, że jest taka różnica. W jeździe w dwie osoby osiągał 155 km na godzinę. No może trochę nie jest to pełna moc, no ale swoje lata ma, więc no nie uznawałem tego, że teraz tak bardzo jest źle. Po pomiarze no okazało się jednak, że jest kiepsko. Zrobiona została płukanka, to znaczy zalewane było płukanką silnikową przez otwór świecy pierścienie tłok, moczone około 2 tygodni, i wtedy uzyskałem na przednim cylindrze 14 atmosfer, na tylnym cylindrze 11. Po przejechanym sezonie, no całym, około tam 5000 km, okazało się, teraz przystępując do serwisu zmierzyłem kompresję na tylnym cylindrze, do przedniego się nie dostawałem, bo no raczej tam było dobrze, i tu się okazało, że mam tylko 10 atmosfer. Zgodnie z instrukcją serwisową ten silnik powinien trzymać ciśnienie pomiędzy 13 a 17 atmosfer, więc to dosyć wysoko. I jeśli silnik się nadaje do remontu, jeśli albo jest poniżej 13 atmosfer, no tutaj ewidentnie jest na tym cylindrze mniej niż 13. Jest jeszcze jeden parametr. Jeśli pomiędzy dwoma cylindrami jest więcej niż
2 atmosfery także należy wykonać remont. Ja pokuszę się na pewien eksperyment, bo z reguły do takich spraw to się wyciąga silnik z ramy. Z racji tego, że nie bardzo mam chęć wyciągania silnika z ramy, podejmę się wymiany cylindrów na motocyklu. To jest jedna kwestia. Druga sprawa, udało mi się zakupić cylindry od Gladiusa po 2013 roku o przebiegu 12 000 km. Tak zapewnia sprzedawca. A to się okaże oczywiście, jak najbardziej. No i będziemy próbować to teoretycznie patrząc, powinno wszystko pasować. Ale to tylko teoretycznie, dlatego mówię, trochę szaleństwa. Będziemy robić wymianę cylindrów przód i tył na motocyklu. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No ale to się będziemy martwić później. Relacje oczywiście będą na bieżąco z prac. Także no myślę, to tyle. Jak coś, to zapraszam do następnego filmu.